No siemanko Elson, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie update nodów. Niestety będzie to droga przez ciernie i gruz, także będzie pełno potu, krwi i łez. Jednak musimy przez to przejść, ponieważ pojawiło się tam kilka nowości, dlatego warto sprawdzić. Tradycyjnie zapraszam na intro! Dobra, na początek lecimy skipem. Statystyki wyglądają tak jak wyglądają. Ja mam tutaj akurat 5 nodów, które działają, są oddelegowane. Proszę bardzo, co jakiś czas warto tutaj zaglądać, żeby claimować te tokeny. Możemy sobie sklejmować tutaj na przykład. Ostatnio claimowałem i nawet wypłacałem coś tam, ale było tego sporo, a wyszło finalnie, że to jest jakieś 20 centów, także keep od czasu skamu Libra, który miał właśnie jakieś powiązania z CEO, no nie radzi sobie zbyt dobrze, chociaż cały czas działają, to jednak na cenę nie warto jest patrzeć, że tak powiem. Próbujmy jeszcze sobie tutaj wziąć, ponieważ tutaj jest 6000 akurat i teraz zobaczymy, gdzie tu mamy coś dobrego do wypłaty. Tutaj akurat się to nie zmniejszyło, ale widzę, że kontrakt został zaakceptowany. Sprawdźmy, o, tutaj właśnie wypłacałem, nie wiem czy teraz mnie w ogóle puści do wypłaty, mam tutaj 7000. Sprawdźmy, czy możemy. No nie. Dobra, 7000 konkretnie to jest $1. Możemy to sobie wypłacić. Nie opłaca się w ogóle w tym momencie sprzedawać tych tokenów. Ja wolę poczekać. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Może jeszcze tutaj możemy wypłacić kolejne 7000, czyli $1. Dobra, poszło. Tutaj z tego pierwszego claimowałem i dlatego nie mogę wypłacić właśnie. I jeśli chcesz, to możesz sobie tokeny KEEP wrzucić tutaj na staking. Także te 14 000 można to sobie wrzucić, jednak limited time staking, a to już jest zamknięte. APR, tutaj w historii to możemy sprawdzić. Ja mam wrzucone na 30 dni, dość niedawno to wrzucałem, czyli odblokuje się one konkretnie 13 stycznia. Tutaj mam jeszcze jakieś dodatkowe boosty za nody po 25% za każdego noda i maksymalnie tutaj jest 100%. I tu na stronie głównej możecie sobie to zablokować. Blokujemy albo na 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy albo na rok. Ja po prostu zwiększę sobie ilość, increase amount i te 14 000 walę tutaj w staking. Aż $2. $2,15 konkretnie. Dobra, dalej mamy Lumia. I tutaj, tak jak widać, mam 63 tokeny do odebrania. Warto sobie sprawdzić co jakiś czas, bo nie wiem, czy pamiętasz, na ile konkretnie blokowałeś swoje nody, znaczy delegowałeś. Ja tu miałem 2 nody na 12 miesięcy, 2 nody na 6 miesięcy i miałem jednego na 3 miesiące, który również dość niedawno się odstejkował. Właśnie tutaj on jest. No i teraz można go sobie z powrotem zablokować, zastejkować, więc ja go wrzucę tutaj na kolejne 6 miesięcy, ponieważ tamte dwa odblokują mi się za mniej więcej 3 miesiące. Dobra, submit validation. Tutaj jeśli chodzi o same tokeny, to nie da ich się zastejkować, stejkujemy nody po prostu. I tutaj cały czas nagrody na tym dashboard powinny spływać. A największe odblokowanie jest po odblokowaniu właśnie całego noda, bo te daily rewards cały czas tutaj spływają. Dobra, kolejny mamy tutaj Alien X. Ten projekt nie wiem, czy w ogóle jeszcze działa, chociaż coś tutaj kapie. Ja mam tutaj jednego noda, kupiłem go na próbę. Mam coś tutaj do sklejmowania. Claim all, mam 2000 tokenów do sklejmowania. Za 100 dni będę mógł sklejmować 100%. Po 15 dniach mogę odebrać 10%, 90 idzie na spalanie, 60 dni 50-50, czyli 50 na spalanie, 50 do portfela. Dobra, claim AX. Podpisujemy to i tutaj widzę, że również mam do sklejmowania. Tutaj mam 2000 i tutaj kolejne 2000, tak? Dobra, bierzemy withdraw, zatwierdzamy, potwierdzamy. Dobra, mamy to. Teraz tą drugą paczkę zatwierdzamy. Tak jest, zaraz zobaczymy ile tutaj wpadło. No ale generalnie ten projekt nie postował już od stycznia. Nic tutaj się właściwie nie działo. Także nie wiem, czy tutaj jest w ogóle sens cokolwiek robić. Póki co nie dostałem żadnej notyfikacji, żeby coś wpłynęło na portfel. Także za chwilę sprawdzimy. I dalej mamy Agent
layer. Tutaj mam dość sporo tego do sklejmowania, konkretnie 8000. Zbierzmy sobie to elegancko. Też można tu wrzucić to na staking. Mamy do wyboru miesiąc, 2 miesiące, 3, 4, 5, 6. W sumie mogę tu wrzucić na jakieś 3 miesiące. To i tak jest pewnie warte jakieś grosze. Zatwierdzamy, potwierdzamy. No to jest dokładnie $1. Dobra, poszło. Tutaj jeszcze na drugiej stronie pewnie jest jeden jeszcze, tak jest, 800 sztuk, zobaczmy, to jest 11 centów. Agent Layer przynajmniej cały czas działa, nawet tutaj ostatnio był jakiś airdrop z tego protokołu 402, no to właściwie nie jest airdrop, tylko to jest taka loteria, jak tutaj wejdziecie w link, to działa w ten sposób, że za jeden los płacicie 1 centa i możecie wylosować do maksimum 100 razy tyle w tokenach Agent. Jednak tak jak widać, ja tutaj próbowałem swoich sił i dostałem 35 tokenów, czyli to nawet się nie opłaca tego po prostu klikać. Dobra, lecimy dalej do Swarm Network. Tutaj akurat mam swojego noda wypożyczonego, swoją licencję, także dopiero dostanę dostęp za pół roku. No i zobaczymy, co tutaj wymyślą. Generalnie z airdropa udało mi się wyciągnąć jakieś 70% kosztów, chociaż gdybym poczekał, to bym nawet na tym zarobił, bo później cena poszła mocno do góry. Swarm Network dalej pracuje, dalej wypuszcza nowe produkty, także mam nadzieję, że tutaj mnie nie zawiedzie. I lecimy z kolejnym, czyli Sonic SVM. Tutaj akurat jest migracja na nową stronę, ale my jako delegatorzy nie musimy właściwie nic tutaj zrobić, tylko po prostu korzystać z nowej strony. No i było wcześniej tutaj głosowanie odnośnie stakingu, ponieważ jest dostępny staking. Ja mam akurat włączony auto staking, więc wszystkie nagrody VSonic od razu lecą automatycznie w staking. No i ten staking daje nam boosta, więc nagrody zostały obcięte, ale jeśli zboostujemy te nasze nody, warto jest mieć tak około 300 tokenów na jednego noda, także ja jeszcze tutaj muszę trochę poczekać i później sukcesywnie będę po prostu wypłacał te tokeny, które zarabiam. Tutaj jedynie nie podoba mi się to, że ten mój Node Runner bierze 11%, także może sobie oddeleguję sobie te nody maxa. Dobra, i tutaj jak wejdziecie w Node Community, to możecie sobie wybrać jakiegoś dobrego, który ma mniejsze prowizje po prostu. Może nie tego z 1%, ale tego na przykład tutaj z 5 wybiorę, bo czasami specjalnie dają takie niskie prowizje, żeby właśnie ludzie oddelegowali, a później oni je podnoszą. Z tego co pamiętam, to mój też chyba miał 5. Dobra, już się pokazał, wszystko jest gitara. Jeszcze możemy wejść na konwertor, zobaczyć czy coś tutaj mamy do odebrania. Trzeba sprawdzić tą ostatnią stronę. Tak, tutaj mam do odebrania 1800 tokenów, elegancko, withdraw. Tokeny Sonic SVM kosztują podobnie jak tokeny Sonic, czyli około 7 centów. Lumia w tym momencie około 10 centów, no ale akurat mamy taki okres na rynku, że większość tokenów jest generalnie na srogim minusie. Tutaj widzę, że mam jeszcze 700 tokenów do odebrania. Withdraw now. I można to przelać na jakiegoś ceksa, na przykład na BitGet, ustawić sobie ordery sprzedaży trochę wyżej i może uda nam się to sprzedać lekko drożej. Dobra, tutaj widzę, że reszta jest akurat w poczekalni, także to by było na tyle, jeśli chodzi o Sonic. Dobra, teraz wbijamy na Ether. Tutaj generalnie pokazywałem Wam ostatnio na update'cie airdropowym, że dostaliśmy 13. Za jednego noda około 1700 tokenów. 1700 tokenów to jest prawie 2 miesiące kopania. Tutaj widzę, że mam 345 tokenów do odebrania, 180 dni tak jak zwykle i dajemy claim. Zaraz zobaczymy, czy mamy coś do wypłaty. Dobrze, że to tokeny sprzedawałem na samym początku, jak jeszcze cena się trzymała, no bo teraz to raczej wygląda to słabo. Nie, do wypłaty nie ma akurat nic. Jeszcze na koniec Delysium. Tutaj akurat mam uzbierane dość sporo tokenów, prawie 100 000, no ale nodów też mam dość dużo, bo mam 15 akurat na tym koncie. W tym momencie też cena jest tam z 95% od all time high, ale czasami ma jakieś podbitki, także warto jest trzymać tokeny na giełdzie i mieć ustawione ordery na sprzedaż. Ja mam tych tokenów dość sporo i mam wystawione właśnie ordery, a tutaj akurat z tego konta póki co tego nie ruszam. Tutaj mamy jeszcze Vision Game, który generalnie zamilkł już w październiku. Kompletnie nic tutaj się nie dzieje. Nie wiem, czy kiedykolwiek to wróci.
I podobnie jest z Liftem, który włączył sobie przerwę techniczną jakieś ponad pół roku temu i również nie daje znaku życia. I następnym jest Strikebeat, który obiecał refundy. Tutaj niby cały czas coś tam postują, ale jeśli chodzi o refundy, to się niestety nie odzywają. No jeśli chodzi o nody, to wyszło jak wyszło. Gdybym miał to zrobić jeszcze raz, to bym chyba tego raczej nie robił, ze względu na to, że straty mam dość spore. Na tamten moment było to coś nowego, coś innego i starałem się właśnie inwestować w tego typu dystrybucję tokenów, ponieważ myślałem, że zbuduję na tym jakiś zarobek pasywny, tak jak to miało miejsce na przykład przy Delysium. Lumia, Sonic płacą cały czas, także tutaj nie można złego słowa powiedzieć. Swarm mam nadzieję, że również się utrzyma, a jeśli chodzi o jakieś nowe projekty, to nawet nie patrzę w tą stronę. Zresztą sami wiecie, jak wychodzą ostatnie ICO. W ogóle to patrząc na top 100 z altcoinów, to w ostatnim roku bardzo mało tokenów utrzymało się na zysku. Ponad 70% tokenów jest na stracie minimum 80%. Także tylko nieliczne projekty generalnie w zeszłym roku, w 2025 zrobiły jakiś konkretny wynik. No większość altcoinów generalnie jest cały czas w bezsie. Były tam jakieś mini trendy, ale alt sezonu niestety nie zobaczyliśmy. Miejmy nadzieję, że to prędzej czy później się odwróci i jeszcze trochę wyciągniemy z tego rynku. Tyle ode mnie, dzięki wielkie, łapka w górę, siemanko, pozdrówki, yo!